chłopaki zabrali nas ciężarówką. Brudno jak ja pierdolę. Trudno jak diabli, ale to tak ma być. I tak jesteśmy brudni. Od tego słońca mi się porypało i zacząłem negocjować w drugą stronę. Ta dzielna dziewczyna w Brazylii 2 miesiące włóczy się sama. Po czym? Po Tanzanii. Pracowała na jakiejś fermie marihuany, zarabiała 10 koła dolarów miesięcznie. W 10. dniu naszej tułaczki po Afryce ruszamy w głąb Tanzanii, aby odkryć prawdziwą perłę tego kraju – malownicze Lushoto. Ta spokojna miejscowość, położona wysoko w górach, oczaruje Cię zapierającymi dech w piersiach widokami oraz totalnym luzem. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to ja nazywam się Marcin Tatar i zapraszam Cię do wspólnej włóczęgi autostopem przez Afrykę. I najważniejsze, nie zapomnij zostawić suba i wcisnąć dzwonek, żeby nie przegapić żadnego z kolejnych odcinków. Znowu długo nie trwało. Był jakiś policjant, który nas powiedział, że mamy iść na dworzec autobusowy i że nie. No ale my powiedzieliśmy dobra i złapaliśmy ciężarówkę. A droga już taka górska kręta. Kurde, tu jakieś blachy, smar. Będziemy urypani smarem aż po pachy. Ropą. Ale to dobrze, jak miejscowi. To miejsce nam porekomendowała dziewczyna z Hiszpanii, którą spotkaliśmy w hostelu. I Łukasz. Aruszy i Łukasz, ten Polak. Jedziemy z rozkładającą się ciężarówką. Tu taka blacha, Maciek się boi, żeby się nie uderzyć w głowę. Ja siadłem bliżej. Nie ma się czego trzymać. Trzymałem się tego fotela kierowcy, ale się okazało, że jest odkręcony i mu przesunąłem. Jedziemy, patrzymy na te góry i się zastanawiam, co mi one przypominają. Stwierdziłem, że one mi przypominają Lesotho, jak jechałem, a przecież my jedziemy do miejscowości Lushoto, czyli bardzo podobne, więc może stąd właśnie ta nazwa. Ciężarówka, która nas zawiozła, ona jedzie tam, a my jedziemy tam, a jesteśmy tu. Muszę założyć kapelusz, bo mi beret spali. Tu jest jakaś miejscowość, musimy się ogarnąć, zobaczyć, gdzie jesteśmy. Plecak uwalony w smarze, ale tak ma być, to jest Afryka. Nie ma się co przejmować, pierdołami. Nie wiem, gdzie jesteśmy. To wygląda jak bar, może się odpryskamy, umyjemy ręce. No i akcja jest taka, że oczywiście jak to w kurortach, naciąganie na kasę, nocleg $40, śmierć w oczach. No i chodzimy z tymi ciężkimi plecakami, męczymy się. I co się dzieje? Widzimy dwoje białych. Idzie facet, Rosjanin i Brazylijka. Zagadujemy i koleś się okazał tak zarąbisty, Ilia, zresztą się z nim zaraz za pół godziny wybierzemy gdzieś. Ale żarcie robią, a głodny jestem. No Ilia mówi, dobra, ja tam znalazłem jakieś miejsce, chodźcie, ponegocjuję. Ponegocjował, wynegocjował, coś tam nawet Suahili próbował. 5000 od łeba, czyli 7 zł 50 groszy dokładnie rzecz ujmując. Więc cena torpeda, chyba jeden z tańszych noclegów jaki mamy. Jest prysznic, jest kibel, jest zamek w drzwiach, wystarczy. A tutaj bazarek, handel kwitnie. Myślę, że jak pójdziemy tam, to może coś zjemy. Wszędzie pójdziemy, wszędzie zjemy. Później idziemy zobaczyć wodospad, ale tylko do połowy, bo tam trzeba kupę siana płacić. To oni sobie Ilia z tą Brazylijką pójdą, a my pójdziemy do połowy na jakiś punkt widokowy. No i stamtąd na ten drugi punkt widokowy. I damy radę. Od tego słońca mi się porypało i zacząłem negocjować w drugą stronę. Tu nam robią jedzonko, a tam jest mięsko. Pięknie się piecze. I gość mówi 500, a ja mówię nie, za 1000 kupowałem. A Maciek stoi i się śmieje ze mnie. 4 szaszłyki na przegryzkę za 2000, czyli 3 zł równo. 4 szaszłyki za 3 zł, dobra cena. Kozy. Good barbecue is the best. And these are free animal, you know. And my brother, stick is from the goat or from the... From the goat as well. From the goat, super. I like goat. Yes. I goat. Czyli małe kuski. From Jamaica? No, from the short. Ale dobre szaszłyki. Najlepsze mięso w mieście. To jest szok, bo to jest kurort. Z cenami noclegu przesadzili. A ja muszę to gryźć, żeby nie powtórzyć armeńskiej przygody. To są właśnie ci fajni ludzie, koleżanka z Brazylii, Ilia z Rosji. Oni nam pomogli tutaj znaleźć nocleg. Naprawdę bez nich to byśmy byli ugotowani. Więc fajnie. Idziemy sobie teraz zobaczyć te wodospady. Ilia jest profesjonalnym przewodnikiem górskim. Wchodzi na Pik Lenina. Wspina się właśnie tutaj na Kilimandżaro z klientami. No i generalnie eksploruje świat. Nie siedzi teraz w Rosji, jeździ po świecie. No super pomysł. Fajny gość. Bardzo się polubiliśmy. Przyjaźń polsko-rosyjska. Naprawdę. Nie ma złych krajów, są tylko dobrzy i źli ludzie, a on jest super.
Cegły i fryzjer, a tam w oddali zawodzi Mezin, czy jak on się nazywa? Nie wiem. O, ładnie. Ta dzielna dziewczyna z Brazylii 2 miesiące włóczy się sama po czym? Po Tanzanii. No i właśnie spotkała Ilię i tak się skumali i sobie teraz chodzą razem, a my za nimi się przyłączyliśmy. No ale kurde, możesz sobie to wyobrazić? Po prostu włóczy się sama tutaj po tym kraju. Kurde, naprawdę to jest wyzwanie, a szczególnie jeszcze jak się jest młodą dziewczyną, tak mi się wydaje. A może się mylę. Jak widać, można wszystko, daje radę. Mówi, że ona generalnie cały czas podróżuje, pracuje od czasu do czasu. Pracowała na jakiejś fermie marihuany, zarabiała 10 koła dolarów miesięcznie. Ale to było w Stanach Zjednoczonych. Pół roku włóczyła się po Indiach samodzielnie, ale mówi jednak, że Tanzania jest znacznie dla kobiety większym wyzwaniem i trudniejsza niż Indie. Dlatego też właśnie przyłączyła się do Ilii, jakoś się tam spiknęli, coś tam zaiskrzyło. A Ilia znowu jest prawnikiem, który rzucił robotę prawnika 4 lata temu. Zaczął oprowadzać wycieczki, jeździ po świecie, organizuje grupy i organizuje po prostu tury dla turystów. I mówi, że pieniądze są mniejsze, ale życie 100 razy lepsze. I tak sobie tu idziemy, gaworzymy. No jest naprawdę fajnie. Fajnie, żeśmy ich spotkali. W ogóle to jest tak, że po drodze spotkamy fajnych ludzi, którzy fajne rzeczy nam dają. Opowiadają, rozmawiają. To jest właśnie to. Odkąd odpuściliśmy ten wyjazd i nie mamy jakiegoś planu i nie gonimy tak, że musimy dojechać do jakiejś miejscowości, no to wszystko się po prostu zmieniło i jest naprawdę teraz ciekawiej. I jest też tak, że przestaliśmy bukować w ogóle noclegi w jakichś tam hotelach, hostelach, strelach, dupelach, ponieważ po prostu dokąd dojedziemy, tam po prostu spróbujemy znaleźć nocleg i się przeważnie zawsze udaje. Ktoś nam zawsze pomoże. Natomiast jeżeli zabukujemy wcześniej nocleg, to już zrobi się znowu presja, musimy dojechać, musimy zdążyć, nie możemy zmienić planów i tak dalej, i tak dalej. Bez sensu. Więc teraz po prostu plan jest taki, że podróżujemy autostopem, co dzisiaj udowodniliśmy sobie, że da radę po Tanzanii za darmo, bez problemu. Nikt nie wziął od nas kasy. Oczywiście problemem jest to, że te samochody są przeładowane. O kurde, blisko było. Przeładowane i ciężko jest 2 bardzo dużymi, ciężkimi plecakami się władować, plus jeszcze 2 gości. No i często jeździmy ściśnięci, wybrudzeni w jakichś takich ciężkich warunkach. Ale generalnie daje radę, więc spoko. Ale widok. Tutaj bananowce, ale nie plantacje, one sobie po prostu tutaj tak rosną. No i tam właśnie w oddali, tam góry, jakieś wioski. Piękne tereny. A tak transportują. Tak podróżują miejscowi. Kupę kuszu, kupę smrodu, kupę hałasu. No ale to normalka w takich miejscach. Powoli widzimy pierwsze wodospady, a tam powoli będzie burza. Ale może i dobrze, ochłodzimy się. Jumbo! I będzie fajnie. Welcome Kisasa Waterfalls. No to idziemy Kisasa Waterfalls. Właśnie mówimy o tym, rozmawiamy z Ilią, że wszędzie, w każdym normalnym kraju się nie płaci za cuda natury, a w Afryce płaci się za wszystko. Wodospad płacisz, góra płacisz, coś tam płacisz, park narodowy płacisz. To jest do dupy w Afryce. Ilia w ogóle mówi, że nie lubi Afryki i że to jest jego ostatni sezon tutaj. Później będzie w Nepalu pracował jako przewodnik. Po co się męczyć w miejscu, którego się nie lubi. Ja to rozumiem. Ja akurat kocham Afrykę. To jest właśnie tak, że albo się ją kocha, albo się jej nienawidzi. Tak to tutaj jest. Bogactwo roślin, zwierząt. Jeszcze te zwierzęta wydają dźwięki, szczególnie nad ranem. Jest naprawdę świetnie. Fajna ścieżka, fajnie przygotowana. Idziemy na dół, zobaczymy, co tam się dzieje. Ale żeśmy ponegocjowali ze strażnikami. Z 20 000 zapłaciliśmy im 4 000, czyli 6 zł. Dobra, można za wejście tyle zapłacić. A teraz patrz na to.
Dobra, wychodzimy z tego wodospadu. Idziemy pod górę, ale ostre schody. Zadyszka jak 150. Właśnie dyskutowaliśmy z Ilią, że tego nie lubimy w Afryce akurat, obaj, że za wszystkie cuda przyrody trzeba płacić. Wszędzie na świecie takie rzeczy są za darmo. No może nie wszędzie, ale w większości krajów. A w Afryce ładne drzewo płacisz, skała płacisz, góra płacisz, wodospad płacisz. Do dupy, nie? Więc nie lubimy tego. Ale że jesteśmy z niskim budżetem, no to negocjowaliśmy. No i wszyscy zadowoleni. Zwijamy się do wioski, bo zaraz będzie burza. Chociaż z drugiej strony może i dobrze, bo jak jest burza, to jest chłodniej. W sumie to nie narzekamy tu na to, że marzniemy, tylko raczej jest gorąco. Więc może poczekamy, aż nas zmoczy. Ale ciężkie podejście. Wychodzimy z tego ciemnego lasu do miasteczka, zajadać kolejne szaszłyki. A może zrobimy jednak tak, że kupimy znowu warzywa, owoce, tylko no nie ma tam kuchni, żeby zrobić, ani warunków higienicznych, nawet normalnej umywalki. Patrz, jak ta pani ładnie niesie woreczek na głowie. O, a tu pan w pięknej czapce. Zarąbisto. Jumbo! Halo, Jumbo! Że mu nie gorąco. Ja po prostu tutaj padam od słońca, a ten idzie w tej czapie. W ogóle przepiękny las, bardzo wilgotno, bardzo gorąco. Przed chwilą była burza, ale nas ominęła, więc trochę się rozczarowałem, bo myślałem, że się schłodzimy. A Maciek znowu się cieszy. O, tu jedzie jakiś bus, ale my busów nie używamy. Jakie kolce. Siądź na to, to... O, ale kłuje. Pierdziele, nie dotykam, bo może być jakaś trująca. Pełno ich tutaj jest. I wpakuj się teraz w takie krzaczory albo usiąść na takim liściu. No tutaj rośliny po prostu też walczą o siebie, żeby nie zostać pożarty, więc po prostu się bronią jak mogą. Kolce, trucizny, poparzenia, inne rzeczy serwują. Wieczór w afrykańskiej wiosce w Tanzanii, wysoko w górach. Jumbo! Boa! No już się robi tak szarawo. Przed nami jakieś 40 minut marszu do tego punktu widokowego, a później z niego do hotelu to nie wiem ile. Także mamy jeszcze jakieś pewnie z 1,5 godziny na to, żeby, albo 2 na to, żeby się zrobiło ciemno. No i już. Mamy za to czołówkę, więc jesteśmy wyluzowani tym razem. Wielkie dzięki za oglądanie. Czekam na Twoje komentarze. Nie przegap kolejnych odcinków, które będę wrzucał w każdy wtorek o 18:00.